W pierwszym odcinku Audi Challenge sprawdziliśmy elektryka w długiej trasie. W drugim odcinku Audi Challenge sprawdziliśmy elektryka w mieście. W trzecim odcinku Audi Challenge nareszcie sprawdzimy elektryka na torze. Sami piszecie w komentarzach, że auta elektryczne owszem są szybkie, ale to nie są w żadnym wypadku auta sportowe. Zobaczymy, jak będzie z RS-em e-tronem GT Performance i z Maćkiem, którego zaprosiliśmy do współtworzenia dzisiejszego odcinka. A dlaczego akurat jego? Posłuchajcie sami. Czołem. Mój dziadek zawsze mawiał, że silnik musi być zawsze z tyłu, że napęd musi być tylko na tył. Mój ojciec też jeździł samochodem tylko z silnikiem z tyłu, prawdziwym, włoskim dziełem sztuki, prawdziwym Fiatem 126P. Dzisiaj też uważam, że silnik powinien być tylko z tyłu, a samochód powinien nie być tak cichy, jakby się wszystkim wydawało. Jeżeli szukacie kogoś, kto pomoże Wam znaleźć takie dziury w całym, których do tej pory nie znaleźliście, to chętnie Wam pomogę. Maciek, żeby nie było, doświadczenie w jeździe sportowymi samochodami masz. Jak najbardziej. Jaki masz samochód prywatnie teraz? Prywatnie mam Porsche 718 Cayman. Auto jest sprowadzone z USA. Zrobiłem go od podstaw samemu. Jestem zachwycony tym samochodem. Nie wyobrażam sobie, żeby elektryk mnie dzisiaj przekonał, ale chciałem tą szansę mieć. A co w takim razie powoduje, że uważasz elektryki za samochody niesportowe? Mimo że mają 925 koni i 1000 Nm jak ten. Brzmi to teraz sensownie, na tyle, że chyba się tą mocą postaram przekonać, ale to, co lubię w Porsche 718, to jest świetna praca silnika na bokserze i świetny manual, który uważam jest nie do zastąpienia w żadnym innym samochodzie. Wiele osób od elektryków tak naprawdę odstręcza i odstrasza to, że są ciężkie, że masa jest ich problemem. Więc zrobię Ci teraz krótką ankietę. Czy Twoim zdaniem BMW M5 jest samochodem sportowym? Ale tak Jasne, czy nie? Jasne. Dobrze. Waży 2 tony 510 kg. Czy Twoim zdaniem Panamera Turbo S, czyli najmocniejsza z możliwych, ta najnowsza, jest samochodem jasne, sportowym? że jest. Waży 2 tony 365. Czy Twoim zdaniem Mercedes C63 AMG, a w zasadzie Mercedes AMG C63 jest samochodem sportowym? Pewnie, że tak. Waży 2 tony 165 kg. RS6 Audi, czy to jest samochód sportowy? Jasne. 2 tony 150 kg. Na ich tle to auto jest leciutkie, bo waży 2 tony 320. Nawet najnowsze BMW M5 jest cięższe niż ten elektryk. A to ze względu na to, że to najnowsze jest już pluginem. Nawet Panamera Turbo S jest cięższa, no bo też już jest i hybrid. A Mercedes C63, który ma 4-cylindrowy silnik, żeby było śmieszniej, jest zaledwie, żeby nie skłamać, 120 plus 35. Teraz Ty jesteś co, informatyk? Ja się zgubiłem. To wiesz, liczyć w połowie powinieneś. tych informacji. 135 kg tylko lżejsze. C63 AMG z 4-cylindrowym silnikiem. Więc to znowu jest tak, że podchodzimy do tych elektryków na zasadzie ten akumulator tyle waży i tak dalej. Ale silniki elektryczne są lżejsze niż spalinowe. Nie ma tutaj skrzyni biegów, która też waży. Nie ma wszystkich dyfrów, przeniesienia napędu, układu wydechowego, różnego rodzaju osprzętu, który w elektryku nie występuje, a występuje w autach spalinowych. Więc jeżeli porównujemy samochody tej samej klasy ze sobą pod względem masy, to się okazuje, że dzisiaj elektryki potrafią być lżejsze niż auta takie jak choćby najnowsze BMW M5. I co? Ja Ci powiem, że Porsche 718 ma 1400 kg, przeniesienie tylko na tylną oś i uważam, że i tak frajda jest najważniejsza z masy i przeniesienie napędu przy niskiej masie ma duże znaczenie. Masa to są zakręty co najwyżej i zobaczysz, jak w takim razie to będzie sobie radziło w zakrętach. Czekaj. Bo jak rozumiem, o to chodzi. Dokładnie. No to zapraszam Cię najpierw na fotel pasażera, Dziękuję. a potem zobaczymy, czy zdasz egzamin na fotelu pasażera i będziesz jeszcze w stanie wsiąść za kółko. Mierzę się z tym wyzwaniem. Gotowy przeżyć swój pierwszy raz? Łukasz, z Tobą zawsze. Ale to też będzie mój pierwszy raz z tym samochodem na tym torze. Te pierwsze kółeczka zrobimy sobie na spokojnie, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda tor. Po nocy może być delikatnie zroszony, a potem jak damy w palnik, to zroszeni będziemy my.
Ale generalnie to jest twój pierwszy raz z elektrykiem, bo wcześniej nie jechałeś chyba, tak. nie? Ja nie Nigdy? miałem nigdy doświadczenia, jeżeli chodzi o Tesla, o inne auta, żadne Meleksy, żadnych innych... Ale aut. nawet na fotelu pasażera? Nie, wiesz co, nigdy nie miałem takiego doświadczenia. Jakimś małym elektrykiem, Hyundai'em Koną jechałem tam... I dlatego Cię wybraliśmy. Teraz Dobra. tak, nie wiem czy znasz trochę RS e-trona GT Performance. Jak nie znasz, to Ci trochę opowiem. Normalnie, tak jak teraz sobie tutaj jedziemy, to nie ma tutaj 925 koni. Tych koni jest tutaj skromne 748. Natomiast w momencie, kiedy naciskamy ten przycisk Boost, to widzisz, tu się wyświetla 10 Jasne. sekund. Przez 10 sekund mamy dodatkowe 95 koni, czyli razem jest ich 843. Natomiast jak zrobimy procedurę startu, czyli od zatrzymania i launch control, to jest ich wtedy 925. I zrobimy sobie dzisiaj 0-100-0, żeby też sprawdzić hamowanie. Zrobimy sobie 0-200 tutaj na tej długiej, prostej. Myślę, że je osiągniemy spokojnie, więc sprawdzimy czas przyspieszenia do setki. Zmierzymy czas okrążenia toru, pojedziemy trochę podriftować. I co? No i w zasadzie najważniejsze to będą Twoje doznania, po pierwsze z fotela pasażera, tak jak teraz tutaj siedzisz, a po drugie potem z fotela kierowcy, jak wsiądziesz sobie za kółko. Powiem Ci, że jest szatan. No, powiem Ci, że jest taki szatan, Ja że ci to, powiem, to jest pierwsze auto, w którym ja tutaj hamuję. Ja Ci powiem, że nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale muszę mieć do Ciebie bardzo duże zaufanie, Ja sam do siebie, wiesz jakie muszę mieć, wioząc Ciebie? a ja będę wiózł jeszcze Ciebie. O sztyr, ja Oj, pierdzie. ja Ci się kręcę. No a powiem Ci, że jeszcze nie... Powiem Ci, że zbiera się. To, że się zbiera, to jest jedno, powiem We Ci, mnie się zbiera. że ja jestem w szoku, bo ja hamuję tutaj w takich miejscach, gdzie ja nie hamowałem nigdy spalinowym samochodem. Nigdy. Żadnym. A jadę w trybie, żeby nie było, mój drogi, komfort. Jeszcze nie weszliśmy w tryb Dynamic, nie mówiąc o trybach RS, które tutaj mamy. Wiesz co, musisz takie przerwy robić po 2 sekundy, żeby to się wszystko ustabilizowało, bo tak, Teraz- tak jak mówiłem wcześniej, nie wziąłem ceraty na fotele, a mam tylko jedną parę spodni. Teraz mamy tak, tryb RS1, ten uruchamiany tutaj i mamy tak, napęd sportowy, zawieszenie wiadomo sportowe, wysokość zawieszenia mocno obniżone, profil dźwięku też sportowy. Czyli teraz mamy trochę tutaj widzisz, w tym momencie się obniża, już się obniżył. Jezus Maria, ja nie jeździłem tak szybko. Ale to szoruje. I zobacz, i to jest 2,3 tony w zakręcie. Łukasz, ja nie wiem, czego mam się trzymać. Cykorkę masz w dachu. No! Patrz na prędkościomierz, bo ja nie mogę. Dawaj, dawaj! A nie, mam head-up, Dawaj! przepraszam. O kur... 2,50 tutaj I zrywa skórę z i twarzy. mogłem jeszcze szybciej. Mogłeś, ale mamy dzieci, żony, kolegów. Myślałem, że skończysz na kochankach. Jeździłeś po torze kiedyś? Wiesz co, moja jazda w porównaniu z tym, co robimy teraz, ja bym tego kompletnie do niczego nie porównywał. Łożesz, ty. Ale jeździsz motocyklami. Ile miałeś? Jeżdżę, ale... Jakie miałeś najszybszy motocykl? Wiesz co, miałem Hondę CBR 900. To znaczy? Ja się na motocyklach nie znam. To jest motocykl, który miał na poziomie 3 sekund do setki. Tak? I też tak potrafił? Może tak nie. Nie czuję jeszcze Ale tego też auta. było, Powiem było Ci, fajnie. że są... Ja Ci powiem, że ma musisz przerwy taki robić, zapas. bo tutaj... Nie, za chwilę się zamienimy. Ja Ci chciałem tylko... Sam się chciałem przekonać i Ale zobaczyć. powiem Ci, niesie flaki w każdą stronę. No jest przyjemnie. To co, gotów? Wsiąść za kółko? Oczywiście. Tak? Jestem gotów, ale... ale myślę, że spokojniej trochę pojedziemy, wiesz? Poproszę.
Wiesz co, sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, skoro już tutaj jesteśmy. Czekaj. Ja nie chcę wiedzieć, jakie... Tu już go tnie troszkę. Asystent efektywności. Podobało się? Ja potrzebuję minutę przerwy, żeby się zebrać do kupy. Do kupy? Żeby nosek przypudrować. Do kupy sensu stricte? Ten zapach gumy jest wspaniały. Zobacz. Prawda? Elektryki w ogóle nie dostarczają Żadnych. emocji, nie? Żadnych. W ogóle nie dostarczają smutny, elektryki nudny. emocji. Jest smutny, nudny, ciężki w zakrętach, nie Nie brzmi. spodziewałem się tego, że będzie tak jak było. A zobaczysz, jak to wygląda z kółka. Więc zapraszam Cię. Daj mi jeszcze minutę. Dobrze. A Ty naprawdę blady jesteś. No ja jestem blady, bo tu było takie tutaj, że jest masakra. Dlatego, słuchaj, ja spędziłem teraz dużo czasu we Włoszech, Odsłoń opalałem kamerkę. się, ale naprawdę No to powiem Ci, opalenizna Ci zeszła zeszła w mi ciągu nawet jednego z kółka, rajdami, nawet z zeszła tyłka. ze stóp, z kolan i jestem pod niesamowitym Mamy wrażeniem. czas, tor jest wynajęty do godziny 12. To chodź coś, napijesz się wody w pit stopie. Ja mogę pojechać, nie ma problemu. Tak? Tak. Kolejne kółko? Ale zrobimy Ty za to- kierownicą. Zrobimy to po Twojemu. Zrobimy spokojnie. Nie ciśniemy, musisz poznać sobie tor, chcę, żebyś poznał sobie samochód, żebyś to zrobił rozsądnie. Najgorsze, co może być w takich samochodach, to jest brak rozsądku, czyli moment, w którym po prostu stwierdzasz, że jesteś zajebisty driver. Widziałeś, że nawet pierwsze kółka, choć znam ten tor, to nie znam samochodu, to robiłem je spokojnie, bo tu naprawdę ten 1000 Nm i te 800-900 czuć, koni, naprawdę czuć. brak tej skrzyni, brak tego dźwięku powoduje, że te wrażenia są jak z myśliwca, jeszcze takie dosadniejsze. Nie? Łukasz, jeżeli chodzi o moc, którą tutaj mamy, to jest na poziomie 1000 Nm. Samochody Formuły 1 mają 1000 koni, przyspieszają do setki też gdzieś tam Tak. na takim poziomie. I wiedząc, że masz duże doświadczenie i masz wiedzę na temat tego, co tutaj robisz, No, jako to taką. zakładam, że nie jesteś tutaj pierwszy raz, bo widziałem, to Silny uczył mnie jeździć. to wsiadłem bez większych oporów, ale jeżeli nie masz kontroli, siedzisz z boku, to jest na zasadzie takiej, trzymam kciuki, że będzie dobrze. To pokaż mi teraz, jak jeździsz motocyklem, ja siadam na fotelu Ja pasażera. postaram się pojechać Postaraj się nas nie bezpiecznie, zabić. Odpowiedzialnie i jeżeli coś będzie nie tak, to Czyli jeździsz proszę szybko, cię, ale bezpiecznie. Powiedział człowiek, który miał w życiu ile? 11 motocykli? 11. 11 motocykli, w tym takie, które robią 0-100 w 3 sekundy. Na 2 kółkach. Jedziemy. To trzeba być dwie ręce na kierownicy położy, za 15,9, tnie bardziej do środka, bardziej skręca. Tu uważaj. Pamiętaj, że tu jest cięcie takie mocne. Bliżej musisz prawej. Bliżej musisz tak musisz tutaj przejechać ten zakręt, żeby pomiędzy nimi przynajmniej na pół sekundy, na ułamek zrównoważyć samochód. Nie możesz go przerzucić z prawej na lewej, bo od razu tobą bujnie. Dobrze. Staram się. Jak tak jedziesz, to Cieszę się, że masz to zaufanie. no teraz czuję, że się podjąłem niepodejmowalnego. Nie już hamuj i to mocno. No może nie aż tak mocno, bo mi szczęka wypadnie zaraz. Jak czujesz, że płużysz, to dodaj mu troszkę gazu, on go wtedy tyłem wyciągnie sobie. I tu wciśnij sobie boost, o, i powiem Ci, kiedy hamować z pełną mocą. Jeszcze możesz, jeszcze, hamulec. Odpuściłeś wcześniej, mocniej hamuj. No, mocniej trzeba było mocno. Jak mówię mocno, hamujemy to mocno aż do momentu prawie kiedy się włącza ABS, a wręcz może się włączyć. Tutaj w nie wjeżdżamy bez gazu i bez hamulca. Płużysz przodem, za szybko wchodzisz w zakręt. Widzisz? O, aż zaciska nam pasy, bo już czuję dużą podsterowność. Musisz wcześniej hamować przed zakrętem, zdecydowanie. Dopiero wejść w zakręt, wtedy masz grip na 4 kołach, ładnie. Wiesz, jak się robi procedurę startu? Musisz mi powiedzieć. Stop. Robimy Tutaj RS-a. włączymy najpierw tak, to sobie włączymy. Lewa noga na hamulcu wyjątkowo. Tak. I to głęboko. Tak. Jak będziesz dodawał gazu, to noga w podłogę na gazie i nie puszczasz jej, zwalniasz tylko hamulec. Jasne. Tak? I jak Ci powiem hamuj, to będziesz hamował. Busta naciskamy, czy nie? Tak, ale to jeszcze za chwilę. 3, 2,
1, start! Jedziesz, jedziesz jeszcze, jedziesz, hamuj! No ale nie do zera miałeś, no! Aleś skasztanił. 0-100 zrobiłeś w 2,76. Życiówka. 0-200 w 8,63, gdzie tam było delikatnie pod górkę. Teraz, ponieważ mamy spory zapas, to zrobimy to w tę stronę. Tylko, proszę Cię bardzo, jak powiedziałem stop, to masz od razu mocno hamować. Jezus Maria, wszystkie zmarszczki prostuję. Jedziesz, hamuj! O, przepraszam, ja to... Zobacz jeszcze, jaki mamy zapas. Ile mamy do przodu. Hamowanie od 100 do 0 trwa, mój drogi, 2,47. Szybciej niż przyspieszenie od 0 do 100. Teraz przyspieszenie 0-100 było 2,56. Zero emocji te elektryki, nie bój się. Maria. No dobrze. Dobrze. Czyli co? Dobijamy do 200 i jak mówię hamuj, to hamujesz. Dobra, powiesz mi, kiedy będzie Petarda. 200, Tak ja jest. wtedy cisnę. I ty ciśniesz hamulec do Jest zatrzymania. No to, kochany. Dobra, czekaj. I mu wciskamy launch control. 3, 2, 1, start. 2,64 0-100. Jedziesz. 180. Nie, jeszcze, dobra. Ła, jakie na koniec, jo kurna. Też poczułeś? Ja O już, nie Jezu. wiem, ja już nie wiem, co czuję, wiesz? Ale Mi się jak to tak mnie nie... tutaj... Za szybko się odezwałeś, ja pomyślałem, że to jest, wiesz, że to już jest sygnał. Dobra. 100,02,42 hamowanie. 0,100,2,64. 0,200, 8,98. To pierwsze było lepsze, bo teraz troszkę odpuściłeś teraz na chwilę. odpuściłem, No bo- 8,5 to na bank robimy. I teraz ostatnie ćwiczenie. Zawracamy i robimy 0,100,0. 3, 2, 1, start. Hamuj! No stary, wyrobiłeś się w 5 sekundach. 100,02,41, a 0,102,58, czyli poniżej... Ja się już nie, ja się zbieram cały w środku, żeby się tutaj poukładać. Poniżej- Ja nawet nie wiem, o jakich liczbach ty do mnie mówisz, to jest, wiesz... Poniżej 5 sekund 0,100,0. Poniżej 5 sekund. Jak się ma nasz pacjent po Ja ci terapii powiem, że RS wszystkie- e-tron GT? Wszystkie kolory tęczy będę łapał. Potrzebujesz, nie wiem, Wsparcia? kroplówki, Potrzebuję czy masaż potrzebuję serca? wsparcia dobrym, ciepłym słowem. Zadanie mam dla Ciebie. Tak Heuer, który słynie z produkcji zegarków. Proszę, musisz to zamontować z przodu na zderzaku naszego samochodu, którym pojedziesz ze mną pobić mój osobisty rekord tego toru. Chciałem, żebyś coś praktycznego tutaj zrobił. Nie, ja po też prostu. chciałbym się przydać na coś, wiesz? Ale Także to przydasz się na fotelu pasażera. ja myślę, że się chyba nie przydam. Jak chcesz mieć czystą tapicerkę, Dobra, chcesz jechać czy nie na to okrążenie? Tak zupełnie szczerze, no nie zmuszamy tutaj nikogo, no tak Ciebie zupełnie też nie będziemy. szczerze, Łukasz, myślę, że zrobisz lepszy czas beze mnie. No powiem Wam, jest stres. Tak jak mówię, to auto jest tak cholernie szybkie, że psychika wymięka przede wszystkim. Fizycznie ok. No i tutaj się napędzamy i lecimy. Dobra.
powiem wam tak. To, co ja czuję, to, że kierowca naprawdę wprawny, czy instruktor tutaj na Silesia Ringu, czy kierowca wyścigowy, który wsiadłby do tego auta, z tego by urwał spokojnie kilka sekund. Myślę, że byłby w stanie zbliżyć się do 1,45, bo ja w paru miejscach po prostu wymiękłem, jeżeli chodzi o to auto. Hamowałem za wcześnie. Wiem, że mogłem najechać na przykład na siodło albo na eskę tutaj z większą prędkością, ale psychika mi nie pozwalała. Nie to, że właściwości i możliwości samochodu, bo on miał zapas duży, więc wierzę, że to no powiedzmy może nie 1,45, ale 1,47 było spokojnie do wyciągnięcia. I teraz ten czas może wam niewiele mówić, dlatego zobaczymy sobie czasy, jakie amatorzy wyciągali tutaj wczoraj na track dayu. Przepraszam was bardzo, ale w momencie, kiedy tablica się tutaj ładowała, to ja węglowodany uzupełniałem po tym wyścigu. No i zobaczcie teraz tak. To są kierowcy, którzy są wjeżdżeni w swoje samochody, bo przyjeżdżają tutaj prywatnymi autami. No wiadomo, GT2 RS, no to rozwaliło system 1,41, ale zobaczcie, tutaj kolejna GT3, Porsche 1,47, więc już blisko nas. AMG GTR, Mercedes 1,48. Tu tylko data, to nie wiem co to. BMW E30, to jest dobre, 1,50. 911 GT3 kolejna, to już czas prawie taki jak RS e-trona GT. No jak widać, kompletnie te elektryki nie nadają się na tor. Teraz, zanim zaczniemy kolejne ćwiczenie, to musimy się naładować, bo zobacz, mamy zasięg na 14 km, obciął już moc na końcu, poniżej 10% czy tam poniżej 5%, ona tak spadła, że już czuć, że ten samochód nie jedzie, a przynajmniej nie tak jak powinien jechać. Przejechaliśmy po torze, słuchaj, przynajmniej te 80 km, natomiast wjechaliśmy na niego z baterią 90%. Średnie zużycie z toru mamy 93 kWh. To i tak niewiele, biorąc pod uwagę to, ile razy robiliśmy 0,200, to całe upalanie nasze i szaleństwo. I ktoś pomyśli sobie, kurna, to znaczy, że jak na tor przyjeżdżasz takim e-tronem, to zrobisz 90-100 km. Tylko to de facto oznacza 30 kółek na tym torze. Jak przyjeżdżasz na track day, to sesja trwa 20 minut, w tym czasie jesteś w stanie zrobić 8 do 10 kółek, czyli masz tak naprawdę baterię całą na 3 sesje. A pomiędzy sesjami są oczywiście przerwy. Nie wyjeżdżasz na każdą, tylko 20 minut przerwy. Co więcej, jak się w samochodzie spalinowym tu skończy paliwo, to musisz dymać na stację daleko. A elektryka możesz sobie naładować na Silesia Ringu. Bo na Silesii od jakiegoś czasu są 2 szybkie ładowarki. I co więcej, jak ktoś nie może, to nie są publiczne ładowarki. To nie jest tak, że ktoś tu może przyjechać, przyłożyć sobie kartę i naładować samochód. Ale mogą z tych ładowarek korzystać ci, którzy przyjeżdżają tutaj na track day'e albo na jakieś imprezy motosportowe. I jak sobie przyjeżdżają i na przykład są po takich 3 sesjach, o czym mówiliśmy przed chwilą, to sobie to podłączają. Pani Bożenka daje im taką kartę albo pani Mariolka. Oni to sobie tutaj przykładają i sobie to szybciutko ładują, płacąc 2,22 za kilowatogodzinę. Ty, zobacz jak rośnie. Zobacz, co tu się stanęło się? 6% baterii i mamy już 280 kW moc ładowania. Od razu po podłączeniu. Wiesz, co to oznacza w praktyce? Ja myślę, że to oznacza to, że to jest szybciej niż u Ciebie w domu. To do 80% dojdziemy w około 18 minut. 20 minut. 290 kW. Okej. Niecałe 20 minut. 18 minut ładował się od 5 do 80%. Teraz powyżej tych 80 moc już spadła w okolice 100 kW. I dlatego, tak jak mówiłem, warto ładować się od tego 0 do 80, potem odpinacie, jedziecie i po prostu ładujecie się częściej, ale dużo sprawniej, bo szybciej. To co? Wystarczy nam na kolejną konkurencję. Tak jak lubisz, nawilżone i śliskie. Tarcie zminimalizowane. Masz fajny samochód. Przede wszystkim ma bardzo dobrze rozłożone masy. Napęd na tył. Stosunkowo niewiele mocy, ale na mokrym powinien naprawdę fajnie jeździć bokami. Więc pokaż, co umiesz. Wyłączyłeś kontrolę trakcji? No zobaczmy, co pan Maciej potrafi. O, jest, ale nie drift, tylko bączek. Jest. O, jest. Prawie było dobrze. No dajmy mu, słuchajcie, ze 2 godzinki. Już się poddał?
Wiesz co, on nie wyłącza w 100% kontroli trakcji. Niemożliwe. Nie. No skoro cię obróciło Zobacz. wokół własnej osi, to musiała Nie, być. ale on cały czas, wiesz co, szarpie i ma... Pokaż. Bo nawet jak dłużej przytrzymasz, nie? No, I jeszcze no. dłużej, czy nie? Czy on ma jakieś... Wiesz o co chodzi? Pytanie, czy tu nie trzeba Teraz go... masz wszystko wyłączone. No to tak moi było, drodzy. wiesz? I on cały czas go, wiesz. Dobra, Łukasz jedzie teraz 718. W mojej ocenie kontrola nie była w pełni wyłączona, więc Łukasz, mając swoje doświadczenie, sprawdzi, czy faktycznie miałem rację, czy nie przesadzałem. Tu musimy chyba z jednym. Faktycznie coś. Faktycznie go tnie, wiecie co? Tak. Okej. No, chyba jeszcze trzeba poćwiczyć. Nie, świetnie to wygląda. No co mogę powiedzieć? Wspaniałe auto. I nawet troszkę jeździ bokami. No jak patrzyłem na Ciebie, to uważam, że też został nie dość, że umyty, to jeszcze rozdziewiczony. Nie ma za co. I ostrożnie proszę. Pamiętaj, nieposionym. Będę delikatny. Nieposionym. Płuży. Oj, jest! Udało mu się wprowadzić Pięknie go to w bączka. No uważaj tu, duża podsterowność, dużo tego przodu i za szybko, oj za szybko. Na takim śliskim, przy dużej prędkości trudno wprowadzić auto w poślizg. Inaczej, łatwo wprowadzić, gorzej z wyprowadzeniem. I siup. No i teraz widać, że więcej gazu dodaje, ale pojawia się dużo wtedy nadsterowności i przodek zaczyna wyprzedzać, znaczy tyłek zaczyna wyprzedzać przodek. Za szybko. Za szybko. Mi się lepiej jechało. Lepiej ci się tym jechało. Lepiej mi się tym jechało. A nie było widać. Ale wsiadaj na fotel pasażera teraz tu. Matko boska. A jak Ci się tym jechało? Bardzo fajnie, bo on jest przewidywalny. Masz rację, że nie do końca wyłącza Nie do kontrolę końca, trakcji. no. Na amerykański rynek chyba na to nie pozwolili. I szarpie ale w tak momencie, mocno, ale tutaj tak, też ale w było takie momencie, szarpanie. kiedy już go wprowadzisz w drift, w drift, to jest do utrzymania, tak żeby zrobić to kółeczko, Ja się nie? tu mocno złapię. Nie wiem, powiem Ci, naprawdę z elektrykami to jest tak, że widzisz, to nie jest też takie easy. On szarpie, ale on szarpie, ponieważ ma bardzo dużo momentu obrotowego, dużo newtów, w związku z czym każde nawet delikatne wciśnięcie oznacza, że on ma, słuchaj, od razu, wiesz, 500 newta na kołach, nie? Przednich i 500 na tylnych. No jest. O, i od razu go wyprowadza przód, nie? No niestety, każdy elektryk, zresztą spalinowe auto też. O, widzisz, już jest lepiej. I na drugą bańkę. Ale to było dobre. tak pierdzielony osusza ten asfalt. Nie jest absolutnie tak przewidywalny w takiej jeździe, jak na przykład tradycyjne quattro w samochodach spalinowych. Ale zobacz, jedziemy bokiem i jeszcze jesteśmy w stanie go wyprostować. Tak działa sprawnie tutaj ten napęd. Widzisz? Zobacz. I na drugą stronę. I już go opanowaliśmy trochę, już jest inaczej. O, dopięły się pasy. O, ale masakra jest. Czemu? No powiem Ci, z boku to nie jest takie... O, zobacz. I zobacz, Dobra. jeszcze jest w stanie, jedzie tyłem do przodu, jest go w stanie. Łukasz, ja już Jak- mam kompletnie dosyć. No co ty? To już dobra, już Cię nie męczę. Ło, Starczy, co? starczy, zdecydowanie. Tak? Tak. Czyli rozumiem, że gościa w trzecim odcinku Audi Challenge wypuszczamy z samochodu zielonego. O,
Żygniesz sobie teraz? Nie! Powiedz mi, Maciek, tak szczerze, ale tak szczerze, Zupełnie szczerze. nie jest fajnie? Jest rewelacja. Dziękuję Ci za fenomenalne Dzięki, Maćku, porównanie. mamy nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Bawiłem się fantastycznie. Ja bawiłem się doskonale i to jest samochód, którym zrobiłem najszybsze okrążenie na torze Silesia. Tym bardziej cieszę się, że udało Ci się, wiesz. A wiem, Przy mojej że pomocy gdybym zrobić. popracował, to jeszcze byłoby lepiej. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Widzimy się w 4. odcinku Audi Challenge za 2 tygodnie. Już nie będziemy jeździli po torze. Wystarczy emocji.